Witaj na kanale Innowidzący. Mówi do Ciebie Dariusz. Od tego zdania zaczyna się wszystko. Bo zanim przejdziemy do głębokich tematów, zanim porozmawiamy o tajemnicach świadomości, a co nieodłącznie idzie przed nami, o zmysłach, percepcji i odbiorze światła, chcę, żebyś wiedział coś bardzo prostego, a jednocześnie stojącym się bardzo rzadkim w dzisiejszych czasach. Tu mówi do Ciebie człowiek. Nie głos wygenerowany, nie perfekcyjnie wygładzony algorytm, nie sztuczna intonacja z automatu. Słyszysz mój oddech. Słyszysz moment, w którym się zastanawiam. Słyszysz, kiedy robię pauzę, bo czuję. Nie dlatego, że system mi to zasugerował. Większość programów, jakie oglądasz w internecie, jest już dziś tworzona przez sztuczną inteligencję od początku do końca. I nie mówię, że to jest złe. Mówię tylko jedno. A znasz to powiedzenie dobrze. Z czym przystajesz, takim się stajesz. Jeśli karmisz się treściami generowanymi przez automaty, to Twoje własne wnętrze zaczyna przejmować ich rytm. Człowiek powoli przestaje być człowiekiem. Zostaje mu reakcja, ale znika czucie. Dlatego ten kanał jest dla ludzi. Dla ludzi, którzy chcą odzyskać swoje człowieczeństwo, swój odbiór świata, swoją naturalną zdolność widzenia. A ta seria Tajemnice Świadomości jest właśnie o tym. Dziś zaczynamy epizod 4 i wchodzimy kolejny krok głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Po co w ogóle ćwiczyć zmysły? Zanim zrobię z Tobą pierwsze ćwiczenie, musisz wiedzieć, po co ono jest. Nie chodzi o relaks, nie chodzi o medytację, nie chodzi o techniki czy praktyki, które tak często widzisz w internecie. Tu chodzi o coś znacznie bardziej fundamentalnego. Twoje zmysły, wszystkie, są w ostatnich latach mocno osłabione. Nie dlatego, że jesteś słaby, nie dlatego, że w tobie coś nie działa, ale dlatego, że żyjesz w świecie, w którym 80% bodźców pochodzi z jednego źródła – ekranu, technologicznej protezy. Kiedy patrzysz w ekran, twoje oczy poruszają się minimalnie, mięśnie gałek ocznych nie dostają informacji przestrzennej, ciało nie reaguje na głębię obrazu, zmysły nie muszą analizować przestrzeni, mózg nie ćwiczy percepcji trójwymiaru, węch, dotyk, słuch przechodzą w tryb czuwania. Jeżeli to długotrwały proces, one się zniekształcają i w końcu obumierają. Świat wirtualny nie angażuje Twoich zmysłów, on je uśmierza. Z czasem zaczynasz żyć tak, jakbyś patrzył przez szybę, widząc, ale nie czując, słysząc, ale nie rezonując, oddychając, ale bez świadomości własnego oddechu. To jest pierwszy z dużych problemów tego świata. Ludzie przestają czuć swoje własne ciało. A kiedy przestajesz czuć ciało, to percepcja świadomości spada o połowę, a może dużo dalej. Bo percepcja nie jest w głowie, percepcja jest w całym człowieku. Dlatego dziś, po raz pierwszy w tej serii, zaczniemy pracować z zamkniętymi oczami. Nie dlatego, że to ładnie wygląda na filmie, ale dlatego, że wtedy możesz zacząć widzieć to, czego nie widać. Przygotowanie oczu i zmysłów. Musisz zrozumieć jedno.
Twoje oczy są mięśniami, a każdy mięsień, którego nie używasz, zanika. Patrzenie w ekran to patrzenie w płaską powierzchnię z jednej odległości. Nie ćwiczysz ostrości daleko blisko, ruchów bocznych, dynamiki saccade, wodzenie wzrokiem, pracy mięśni skośnych, ani prawdziwej przestrzenności. A później ludzie mówią, nie widzę detali, coś mi umyka, mam słabszą intuicję, czuję się, jakbym żył na autopilocie. Tak, bo twoje oczy są bramą do odbioru informacji energetycznej. I gdy one się zamykają, zamyka się cała reszta. Dlatego pierwsze, co dziś zrobimy, to gimnastyka z zamkniętymi powiekami. Po co? Bo gdy zamkniesz powieki, wyciszysz system wizualny, aktywujesz system czuciowy, słuch wyostrza się automatycznie, ciało zaczyna wysyłać subtelne sygnały, percepcja przestrzeni zmieni się o 30, 40 nawet procent. Wtedy możesz zacząć widzieć wnętrzem, a nie tylko oczami. Drugie ćwiczenie będzie z oddechem, bo zimne powietrze przy wydechu, ciepłe przy wydechu to pierwszy krok do przywrócenia czucia skóry, które odpowiada za intuicyjne wyczuwanie przestrzeni. Trzecie ćwiczenie uruchomi zmysł wewnętrzny, czyli coś, co większość ludzi traci już w wieku nastoletnim. Zmysł orientacji energetycznej. Dlaczego w ogóle warto robić te ćwiczenia? Zanim przejdziemy do technik, chcę powiedzieć coś bardzo prostego i jednocześnie bardzo niepopularnego w dzisiejszym świecie. Twoje zmysły, wszystkie 5, nie służą tylko do odbierania świata. Służą do odbierania Ciebie w świecie, Twojej obecności, Twojej żywotności i Twojej świadomości. A teraz spójrz, w jakim miejscu jesteśmy jako ludzie. Wiem, że to już słyszałeś parę minut temu, ale to bardzo ważne, więc powtórzę się wyraźniej. Większość osób patrzy, ale nie widzi. Słucha, ale nie słyszy. Oddycha, ale nie czuje oddechu. Dotyka, ale nie doświadcza dotyku. Żyje, ale nie zamieszkuje własnego ciała. Dlaczego? Bo większość zmysłów została przejęta przez technologię. Telefon widzi za ciebie, słuchawki słyszą za ciebie, algorytmy myślą za ciebie, a powiadomienia decydują, co masz czuć. I w pewnym momencie przestajesz być człowiekiem, który doświadcza rzeczywistości. To ty zaczynasz być przedłużeniem protezy technologicznej. I dlatego tu jesteś, dlatego ta seria powstała. Nie po to, by tworzyć kolejny masowy kanał, nie po to, by generować kliki. Ta seria powstała dla ludzi, którzy chcą odzyskać siebie, odzyskać własne zmysły, odzyskać własną obecność. I teraz powiem coś, co nie pojawi się w żadnym programie generowanym przez AI. Odzyskiwanie zmysłów jest pierwszym krokiem do odzyskania świadomości, a odzyskiwanie świadomości jest pierwszym krokiem do odzyskiwania człowieczeństwa. Żeby to zrobić, trzeba zrozumieć, z czego wracasz, z jakiego miejsca zaczynasz, bo nie zaczynasz z punktu zero, zaczynasz z miejsca, w którym zmysły są przytępione. Ciało jest na autopilocie, a percepcję trzyma w ryzach przyspieszony świat. Dlatego ćwiczenia, które dziś dostaniesz, nie są zwykłymi technikami. To są narzędzia
jakby to nazwać, powrotne, mosty do twojego pierwotnego stanu, tego, w którym człowiek naprawdę odczuwa świat. Pierwszy krok, zmysł wzroku, który już prawie zapomniał, że jest żywy. Ludzkie oko jest jednym z najbardziej niedocenionych mięśni w ciele. Mięśni, tak, dobrze słyszysz. Twoje oczy mają mięśnie, które powinny pracować w pełnych zakresach ruchu, a dziś pracują jak u istot, które patrzą tylko na płaską, podświetloną szybkę. Dlatego pierwsze ćwiczenie. Ćwiczenie wzrok w przestrzeni wewnętrznej. Zamknij oczy, skieruj gałki oczne maksymalnie w górę, ale w miękki sposób, bez napinania. Potem w dół, powoli. W prawo, w lewo, po okręgu jak wskazówki zegara. I przeciwnie do wskazówek. Zmiany mogą być subtelne, ale zauważysz mikrodrżenia, lekkie zmęczenie, cichą aktywność mięśni, które nie pracowały od lat. To jest dobre. Dlaczego to robimy? Bo wzrok, który nie zna ruchu, nie zna też percepcji. Bo wzrok, który nie ćwiczy, staje się biernym odbiornikiem treści z ekranu. Bo wzrok, który jest w stagnacji, nie widzi niczego poza powierzchnią, a naszym celem jest widzenie głębiej. A teraz drugi krok. Aktywacja zmysłów, o których zapomniałeś, że są żywe. Teraz przejdziemy do oddechu, bo oddech to brama do wszystkich zmysłów. Ćwiczenie aktywacji czucia pod nosem. Zamknij oczy. Weź powoli wdech przez nos. Zauważ chłód powietrza wchodzącego do środka. Zauważ, jak chłód dotyka przestrzeni tuż nad górną wargą. Zrób spokojny wydech. Zauważ ciepło powietrza przechodzące przez włoski pod nosem. Powtarzaj to kilka razy. Jeśli zrobisz to uważnie, wydarzy się coś niezwykłego. Twoje ciało zacznie wracać do siebie. Zaczniesz czuć skórę, puls, mikroprzepływy powietrza, ciepło, chłód, drobne różnice, które kiedyś były dla ciebie niezauważalne. To jest powrót do żywej percepcji, a żywa percepcja jest wstępem do rozszerzonej świadomości. Dlaczego? Bo świadomość rodzi się w czuciu, a nie w myśleniu. Kiedy odzyskujesz czucie, zaczynasz słyszeć inaczej, widzieć inaczej, odbierać przestrzeń inaczej, rozumieć sygnały ludzi inaczej. I zaczniesz odróżniać, co jest automatem w kostiumie, a co jest takim tworem natury, jakim jesteś ty. I nie po to, aby osądzać, ale po to, żeby wiedzieć. I zaczniesz to wiedzieć dużo wyraźniej, bo twoja intuicja zaczyna działać jak należy, bez szumu, a to jest dopiero początek. Kiedy nastąpi zmiana? Jeśli zaczniesz robić to regularnie, nawet po
2 do 5 minut dziennie. Pierwsze sygnały przebudzenia zmysłów, subtelne zmiany, których nie zauważasz, dopóki się nie pojawią. Jeśli słuchasz naprawdę uważnie, mogłeś to już poczuć. Czasem to jest tylko ledwie zauważalne drgnięcie, jakby oddech stał się bardziej twój, jakby ciało nagle wyszło z tła, jakby dźwięki były odrobinę wyraźniejsze, bardziej obecne. To nie jest autosugestia, to nie jest wyobraźnia, to jest moment, w którym progi czułości zmysłów zaczynają się resetować. Ciało wchodzi w stan, o którym współczesny człowiek prawie zapomniał. Stan odbioru, a nie reakcji. I dopiero wtedy zaczyna się prawdziwy proces. A teraz powiem Ci o 3 etapach odzyskiwania zmysłów. To, co teraz czujesz albo zaraz poczujesz, zawsze przebiega w 3 fazach. Etap pierwszy – mikroruchy świadomości. To najdrobniejsze sygnały. Lekki puls gdzieś w ciele, pojedyncze mrowienie, kontury uczuć stają się wyraźniejsze, jakby coś w środku ustawiło ostrość. Jeszcze nie jest to nowe widzenie, jeszcze nie jest to pełna percepcja. To dopiero pierwsze przebudzenie systemu, który był przygaszony przez lata autopilota. Etap drugi. Synchronizacja oddechu z układem nerwowym. Tu zaczyna działać fizjologia. Nerw błędny przełącza ciało z trybu walcz i reaguj na tryb czuj i odbieraj. W tym momencie zakłócenia zaczynają zanikać. Oddech staje się równy, zewnętrzne bodźce są odbierane czyściej. Ciało zaczyna widzieć świat wcześniej niż oczy. To się dzieje samo, pod warunkiem, że dasz mu minutę ciszy i skupienia. Etap trzeci – powrót naturalnych predyspozycji. Nagle zauważasz, że słyszysz dźwięki, których wcześniej nie rejestrowałeś. Czucie robi się głębsze, płynniejsze. Reakcje są precyzyjniejsze. Uwaga nie skacze jak migający ekran, tylko płynie stabilnym torem. Pojawia się uczucie, jakbyś wracał do siebie. To jest moment, w którym zaczyna działać prawdziwy system percepcji człowieka, a nie technologiczna proteza. Tu zaczyna się zmiana, której nie da się powstrzymać, tylko pogłębić. Obudzenie zmysłów to nie metafora. To biologiczny proces, który można uruchomić świadomie. Współczesny świat działa tak, że nasze zmysły są na co dzień przeciążone, przebodźcowane albo w ogóle nieużywane. A zmysł, którego nie używasz, wyłącza się. Dlatego teraz w tych ćwiczeniach oczy zaczynają odzyskiwać mobilność. Mięśnie gałek ocznych po raz pierwszy od lat pracują pełnym zakresem. Błona bębenkowa uczy się słyszeć ciche sygnały. Skóra zaczyna wyłapywać informacje z otoczenia, a mózg zaczyna filtrować świat nie przez nawyk, ale przez czucie. To nie jest mistyka, to fizjologiczny powrót do ludzkich możliwości. To tak, jakbyś po latach wybudzał instrument, który był odłożony na półkę, zakurzył się, ale nigdy nie przestał być piękny. Dlaczego to takie ważne? Bo świadomość zaczyna się w ciele, a nie w głowie.
To jest klucz, którego jeszcze w tej serii nie wypowiedzieliśmy wprost. Ludzie próbują budzić świadomość myśleniem. Czytają, analizują, rozkminiają, medytują aplikacjami, ale prawdziwa świadomość ma tylko jedno wejście – zmysły. Gdy zmysły są aktywne, świadomość wraca. Gdy zmysły są wyciszone, świadomość kurczy się do jednego punktu w głowie. Dlatego pierwszymi zmysłami, które budzą się w człowieku, nie są oczy. Oczy są ostatnie, bo są najbardziej zmanipulowane przez cywilizację. Pierwsze budzi się czucie, potem słuch, potem oddech i dopiero na końcu prawdziwe widzenie. Dlatego to, co teraz zaczynasz czuć, to nie przypadek, ale naturalna ludzka ścieżka powrotu do świadomości. To jest ten moment, w którym ciało zaczyna pracować razem z tobą. To jest wejście w głębszą część drogi, z której nie da się już zawrócić. Podsumujmy. Zmysł czucia jako pierwszy budzik świadomości. Zanim oko się wyostrzy, zanim mięśnie gałek ocznych nauczą się pracować jak dawniej, to czucie włącza się pierwsze. To czucie temperatury powietrza, wibracji otoczenia, ruchu, który jeszcze nie dotarł do oczu, obecności kogoś za plecami, mikrozmian energii w pomieszczeniu, a czasem emocji, których ktoś jeszcze nie wypowiedział. Jedna z pań uczestniczących w tej serii napisała w komentarzu: ptak czuje nas, zanim go zobaczymy. To jest absolutnie trafne i będzie wspaniałym mostem do kolejnych ćwiczeń. Słuch, pierwszy strażnik, ostatni, który zasypia. Słuch jest zmysłem, który człowiek ignoruje najbardziej, ale ciało nigdy. Gdy siedzisz w ciszy i zamkniesz oczy, zauważysz coś niezwykłego. Zaczynasz słyszeć dźwięki, które wcześniej były filtrem tła. Słyszysz szelesty, mruczenia urządzeń, oddech własnego ciała. Nagle pojawia się przestrzeń, niewidziana, lecz słyszana. To jest właśnie moment, gdy zmysły zaczynają pracować razem. To zapowiedź postrzegania wielozmysłowego, które do tej pory ludzie nazywali intuicją. I w rzeczywistości to nic innego jak powrót świadomości do pełnego odbioru świata. Tak, oddech, cichy przewodnik, który przywraca percepcję. Teraz wchodzimy w twoje ćwiczenia, ale z nową narracyjną głębią. Oddech to nie jest powietrze, to jest rytm percepcji. To on steruje przebudzeniem, czujnością, koncentracją, uważnością, emocjami i głębią widzenia. I dlatego wprowadzamy ćwiczenie zimno przy wdechu, ciepło przy wydechu. Ale tym razem z wyjaśnieniem. To ćwiczenie nie jest relaksacją, to nie jest mindfulness, to jest reset anten, awakening anten. Przywracanie sygnału w ciele. Kiedy czujesz zimno przy wdechu, ciepło przy wydechu, to znaczy, że zaczynają się budzić zakończenia nerwowe, receptory skóry, mikrodrgania mięśni twarzy, naturalne zmysły, które były uśpione przez technologię.
To jest istota tego momentu w tym odcinku. Wyjaśnić, dlaczego pracujemy nad ciałem, zanim zaczniemy pracować nad percepcją. Zamknij teraz na chwilę oczy, słuchaczu. Tak, dokładnie ty, tu, na kanale Innowidzący. Mówi do ciebie Dar i już. A więc przestań słuchać w klasyczny sposób. Zrób coś innego. Przestań szukać dźwięku. Pozwól, żeby dźwięki przyszły same. To drobna zmiana, a przestawia cały system. Kiedy przestajesz polować na to, co masz usłyszeć, twój słuch zacznie działać w trybie biernego odbioru, a to jest tryb, którego większość dorosłych nie używa od dziesiątek lat. W tym stanie dzieje się coś niezwykłego. Dźwięk przestaje być informacją i zaczyna być sygnałem o stanie przestrzeni. To jest kompletnie inny rodzaj słyszenia. Nie co słyszysz, ale skąd słyszysz. Nie, czy to ruch, czy ktoś idzie, ale jak zmienia się powietrze, zanim dźwięk dotrze? Dlaczego to ćwiczenie działa? Bo dźwięk to najszybszy zmysł, jaki masz. Zanim twoje oczy się przestroją, zanim emocja zdąży się unieść w tobie, fala akustyczna już zrobiła swoją robotę. To najszybszy informator o tym, że ktoś jest blisko, że zmienił się kierunek wiatru, że coś upadło, przesunęło się, że czyjaś obecność zmieniła pole, zanim cokolwiek zrobił. Tak funkcjonują zwierzęta. Nie dlatego, że mają supermoc, ale dlatego, że nie wpakowały całej uwagi do oczu. Co to daje na ścieżce świadomości? Słuch bierny, ten, który właśnie uczysz się odzyskiwać, jest pierwszym krokiem do zjawiska, o którym mówił Gurdżiejew. Percepcja pola, a nie tylko obiektyw. Kiedy zaczynasz słyszeć przestrzeń zamiast dźwięków, idziesz w kierunku świadomości 360 stopni, właśnie tam, gdzie współczesny człowiek dawno zapomniał zaglądać. W stanie biernego odbioru zauważasz ruch powietrza, zanim się pojawi, czujesz zmiany w pokoju, nawet jeśli nic nie widać. Wyczuwasz czyjąś intencję, zanim pojawi się krok, a twoje ciało reaguje w trybie nie emocjonalnym, tylko informacyjnym. To jest ten próg, od którego zaczyna się przebudzona percepcja, ta, która nie używa wysiłku, tylko wrażliwości. Ćwiczenie numer 3. Słuch 360 stopni. Zamknij oczy, zrób powolny wydech. Przestań słuchać czegokolwiek konkretnego. Pozwól, by dźwięki wyłaniały się same. Zauważ, które są blisko, które daleko, które wysokie, które niskie, a które nie mają kierunku, tylko otaczają cię dźwiękami tła. Jeśli wykonasz to uważnie, zauważysz jedną rzecz. Twój umysł się nie odzywa, bo słuch bierny omija system analizy. A kiedy umysł milknie, pojawia się obserwator. Ten prawdziwy. Efekt uboczny? Odzyskanie zmysłu obecności. Kiedy człowiek zaczyna słyszeć przestrzeń, a nie hałas, dzieje się coś, czego się nie spodziewasz. Zyskujesz poczucie, że świat przysuwa się do ciebie, że nagle jesteś bliżej wszystkiego,
że nic nie jest już oddzielone, że percepcja nie odbywa się w głowie, ale w polu wokół ciebie. To moment, w którym wielu słuchaczy zatrzymuje nagranie, bo pojawia się krótkie wow, ale jak to możliwe? To naturalne, to znak, że system zaczyna działać jak dawniej, jak u ludzi, nie u automatów. A teraz, kiedy to słyszysz, stoisz dokładnie w miejscu, w którym większość ludzi nigdy nawet nie była. Nie mówię o przestrzeni fizycznej, mówię o tym punkcie w tobie, który na chwilę się przebudził. Może pierwszy raz od wielu lat. Nie musisz tego analizować. To się dzieje samo. Bo kiedy odblokowujesz zmysły, kiedy zaczynasz czuć ciało od środka, świadomość robi jedną rzecz. Otwiera kolejną warstwę. I właśnie do niej będziemy wchodzić dalej. A teraz zostaw to wszystko w sobie na chwilę, bo kolejny krok pokaże ci, kim możesz być, kiedy wreszcie siebie usłyszysz. Właśnie teraz stoisz dokładnie na granicy, którą większość ludzi mija we śnie, nawet nie wiedząc, że tam jest. W kolejnym odcinku przejdziemy przez nią świadomie. W kolejnym odcinku, to już 5, sięgniemy w miejsce, którego ludzie boją się dotknąć. W miejsce, w którym nie ma już wyuczonych reakcji, nie ma masek, nie ma autopilota. Będziemy pracować z tym, co Gurdżiejew nazwał wewnętrzną dźwignią, z możliwością zmiany stanu świadomości w ciągu kilku sekund. Na żądanie, bez wysiłku, bez technik, które odwracają uwagę, bez ezoterycznych sztuczek. Tylko prawdziwa praca, prawdziwe działanie. W 5. odcinku dowiesz się, jak zmienia się jakość twojego ja, kiedy zmienia się stan. Jak rozpoznać, że reaguje stare ja, a nie ty prawdziwy? I jak w ciągu 3 oddechów przejść do poziomu percepcji, który większość ludzi nazywa intuicją, ale który w rzeczywistości jest czymś znacznie większym. Nie będę zapowiadał więcej. Resztę usłyszysz, kiedy będziesz gotowy. Ach, jeszcze jedno. Jeżeli znasz ludzi, to podaj im to dalej. Do zobaczenia w kolejnym kroku. Kroku numer